Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Deflacja w Polsce. Czy zaczęła się już w lipcu? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Deflacja w Polsce. Czy zaczęła się w lipcu? To jest temat, drodzy Państwo, który dzisiaj będzie dla nas niezwykle istotny. Ale zaczynamy od przeglądu polskich aktywów z powodu tego, że w piątek nie udało się pokonać poziomu 4,50 na euro złotym, więc w średnim terminie cały czas należy raczej sygnalizować, że tutaj presja na polskie aktywa występuje niż presja przeciwko polskim aktywom i ten poziom 4,50 jest w tym wypadku punktem odniesienia. No i na chwilę obecną nie widać sygnałów jakiejś większej korekty wzrostowej. Co prawda polskie obligacje lekko tracą na wartości, rentowności rosną, ale jest to pokłosie tego, co się dzieje na całym świecie. No i największa korekta jest widoczna na warszawskim parkiecie. Warto być tego świadomym, że na naszych oczach trwa ruch powrotny do ważnego wsparcia 1975-2000 punktów, gdzie mamy ważne wsparcia średnioterminowe. No i w tym tygodniu wygląda na to, że będzie batalia o to, czy uda się pokonać, czy utrzymać nad tym poziomem. No i wydarzenia następnych dni, następnych godzin będą miały kluczowe znaczenie. Przede wszystkim dane makroekonomiczne oraz perspektywy na całym świecie, które są związane ze spotkaniem Jackson Hole, które już za kilka dni będzie miało miejsce i będzie wpływało na perspektywy co do stóp procentowych na całym świecie i pośrednio także na rynki akcyjne także w Polsce. Natomiast z tych danych makroekonomicznych już od samego początku tego tygodnia rynek krajowy będzie bombardowany ważnymi informacjami. W pierwszej kolejności poznamy dane dotyczące produkcji przemysłowej w lipcu i widzimy, jakie są tutaj prognozy. I są tylko dwa podmioty, które sygnalizują, że ta produkcja miała mieć wartość dodatnią w ujęciu rok do roku. Rynek będzie patrzeć także na dynamikę wzrostu wynagrodzeń w lipcu, która ma pierwszy raz od bardzo wielu miesięcy stać się dodatnia w ujęciu realnym, ponieważ wynagrodzenia mają przekroczyć na dynamice wzrostu w ujęciu rok do roku tempo wzrostu inflacji. To będzie bardzo dobra wiadomość sygnalizująca, że odbicie gospodarcze w trzecim kwartale właśnie się zaczyna, a osłabienie gospodarcze w ostatnich miesiącach było związane przede wszystkim z rynkiem nieruchomości oraz z bardzo słabymi odczytami realnej konsumpcji, która po uwzględnieniu inflacji wyraźnie spadała, a teraz tendencja zaczyna się odwracać, być znowu korzystną dla polskiej gospodarki. Dzisiejsze dane, które poznamy o godzinie 10, będą tego testem. Zobaczymy, czy faktycznie realne wynagrodzenia znowu stają się dodatnie. Ale przede wszystkim będziemy sobie odpowiadać na pytanie, czy deflacja w Polsce zaczęła się już w lipcu. Czy deflacja w Polsce naprawdę ma miejsce, a ma to przede wszystkim związek z inflacją producencką, czyli inflacją PPI, która w lipcu ma wynieść minus 1%, czyli deflacja ma wynieść 1% w ujęciu rok do roku. No i pytanie jest, jak głęboka będzie. Im bardziej głęboka, tym większe będą oczekiwania co do pogłębienia tendencji dezinflacyjnych, na przyspieszenie tendencji dezinflacyjnych jeszcze w kolejnych miesiącach, ponieważ dopiero następne dwa odczyty mają przynieść nam kumulację procesów dezinflacyjnych i maksymalne tempo deflacji w Polsce w ujęciu producenckim, jak i także w ujęciu konsumenckim, w ujęciu ostatnich miesięcy. Dlatego też te dane, które dzisiaj poznamy, będą miały duże znaczenie. Najbardziej skrajnie optymistyczna prognoza pokazuje, że ta deflacja ma wynieść minus 1,8%. Dlatego też to jest pewnego rodzaju punkt odniesienia w sytuacji, kiedy odczyty byłyby skrajnie różne względem tych ekstremalnych odczytów. No i teraz, jak widzimy, nie jest to żaden przypadek, że w Polsce mamy mieć deflację. Deflację już w lipcu, na samym początku letnich wakacji i trzeciego kwartału tego roku, ponieważ jest to związane z globalnymi
cyklami inflacyjnymi. W tym wypadku inflację producencką porównaliśmy w Polsce z inflacją w strefie euro i jak widzimy tutaj przyspieszenie procesów dezinflacyjnych w strefie euro ma miejsce i w naturalny sposób przenosi się teraz to na Polskę, więc dalsze spadki inflacji, czyli pogłębienie deflacji w strefie euro będzie także przynosiło nam pogłębienie procesów deflacyjnych w Polsce, a główna przyczyna jest związana z zachowaniem ceny gazu w ujęciu rok do rok, która także będzie kulminowała właśnie w sierpniu i we wrześniu, czyli jeszcze przez 2 miesiące będziemy się cieszyć tym, że procesy dezinflacyjne pogłębiające deflację w ujęciu producenckim w strefie euro i w Polsce będą sprzyjały temu, żeby te odczyty były jeszcze mocniejsze, żeby jeszcze bardziej pokazywały procesy dezinflacyjne i deflacyjne generalnie w gospodarce na inflacji producenckiej. Przypominam, inflacja producencka PPI. Tą inflację producencką poznamy także dla Niemiec. Ma ona wynieść minus 5,1% i pewnego rodzaju punkt odniesienia także ma tu miejsce. Te dane poznamy o godzinie 8, a dane dla Polski poznamy o godzinie 10, więc te dane z Niemiec pewnego rodzaju ustawią nam sentyment względem tych danych z Polski. Myślę, że tak to należy interpretować i tym kolejnym wydarzeniem, które w tym tygodniu będzie skupiało na sobie swoją uwagę, będzie spotkanie Jackson Hole w najbliższych dniach, w najbliższy weekend. No jak widzimy tutaj inwestorzy na podstawie ostatniego badania nie widzą skutecznej walki Fedu z inflacją i spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej, jak zachowuje się inflacja względem stóp procentowych tych rynkowych i Banku Centralnego w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. Widać to na następnym wykresie. Natomiast na rynku pojawiają się też pytania, jaki będzie powód pierwszej obniżki stóp procentowych i widać tutaj, że rynek spodziewa się, 55% uczestników rynku spodziewa się, że dopiero wydarzenia jakieś negatywne na indeksach giełdowych, na rynkach finansowych będą powodem do obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc rynek nastawia się, że dopiero jakieś perturbacje, turbulencje, jakieś kłopoty rynków finansowych doprowadzą do tego, że Fed podobnie jak w poprzednich cyklach rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych. Natomiast Jackson Hole sprzyjało raczej wzrostom indeksów giełdowych niż spadkom i widzimy tutaj na tym następnym wykresie, jak zachowywał się indeks giełdowy Standard & Poor's na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat po spotkaniu Jackson Hole. Warto być tego świadomym, że statystyka raczej sprzyja popytowi na ryzyko niż podaży na ryzyku. Tak mówi nam statystyka, ale czy faktycznie teraz się to sprawdzi z powodu tego, że mamy bardzo wysokie rentowności tych realnych, rzeczywistych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Te stopy procentowe teraz wpływają na wycenę spółek giełdowych. Zobaczymy, czy rynek się na tym właśnie skoncentruje, więc naprawdę kluczem do tego, żeby zrozumieć, co się wkrótce wydarzy na rynkach finansowych, jest obserwowanie zachowania amerykańskich rynkowych stóp procentowych. Na następnym wykresie ciekawostka. Właśnie na naszych oczach teraz dochodzi do zmiany lidera, jeżeli chodzi o to, jaki jest udział w globalnym PKB krajów grupy G7 i krajów BRICS. I widzimy tutaj, że prawdopodobnie teraz na naszych oczach dochodzi do zmiany. Gospodarki krajów BRICS, zwłaszcza powiększonych o Indonezję i Arabię Saudyjską, stają się już teraz większe niż wszystkie gospodarki krajów G7. To naprawdę jest historyczny moment i ten wykres warto sobie zapamiętać. Natomiast jak widzimy tutaj, to co się dzieje na amerykańskim dolarze, ta gigantyczna presja z ostatnich 10 lat na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara strasznie tłumi akcje krajów BRICS i między innymi jest to także ten powód, dlaczego warszawska giełda papierów wartościowych zachowuje się tak słabo. Globalne przepływy kapitału do amerykańskiego dolara nie pozwalają na hossę na rynkach BRICS. No i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje, jak bardzo odjechał indeks Standard & Poor's względem indeksów giełdowych tych krajów rozwijających się. Natomiast warto odnotować,
że dzisiaj spadkiem poniżej 18 tysięcy punktów w bezse wchodzi indeks Hang Seng i to jest zła wiadomość dla perspektyw na początku nowego tygodnia dla rynków emerging markets, więc pewnego rodzaju obawy o otwarcie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych powinny mieć miejsce. Co prawda piątkowa sesja nie doprowadziła do zamknięcia na indeksie Standard & Poor na swoich minimach i na tygodniowych minimach, ale świeca tygodniowa sprzyja raczej spadkom niż wzrostom, a najbliższe wsparcia są oddalone jeszcze o kilkanaście, kilkadziesiąt punktów, dlatego też raczej perspektywy prospadkowe rysują się bardziej prawdopodobne na przestrzeni następnych dni i tygodni przed Jackson Hole i warto być tego świadomym. Natomiast widać także na rynku opcyjnym, że rośnie coraz więcej wolumenu na opcjach put, a opcje put, jak wiemy, na indeksach giełdowych oznaczają, że inwestorzy spekulują na rzecz spadków indeksów giełdowych, bądź też pozwalają się zabezpieczyć przed spadkami indeksów giełdowych. Jak widzimy, w ostatnich tygodniach jest coraz więcej chętnych na to, żeby handlować opcjami put i najwięcej jest ich od marca poprzedniego roku, czyli od tych początków kryzysu sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych. Popatrzymy także dzisiaj na indeks DAX, czy on faktycznie chce się wyłamać z tej półrocznej konsolidacji, ponieważ jeżeli się zaczną być tworzone nowe minima na indeksie DAX, to otworzą się perspektywy na rzecz mocnych spadków tego indeksu giełdowego i to także może pociągnąć za sobą spadki dodatkowe indeksów giełdowych w Polsce. Obserwujemy euro-dolara, czy on wróci nad poziom 1,09 czy też nie. Na chwilę obecną utrzymywanie się poniżej tego poziomu sprzyja tendencjom spadkowym i wyprzedaży ryzyka na całym świecie i rzeczone już obligacje, czyli rentowności amerykańskich dziesiątek, które zaczynają wychodzić nad maksima z poprzedniego roku, a pamiętamy, że maksima w poprzednim roku w październiku utworzone w rejonie 4,25 odpowiadały poziomowi 3700 punktów na indeksie Standard & Poor. Widzimy, teraz jest poziom 4350. Jak dużo jest potencjalnie do zdyskontowania, jeżeli rynek naprawdę przestraszy się zachowania tych rynkowych stóp procentowych. Po prostu rynek ma potencjał do tego, żeby na fali wzrostów rentowności dokonać większej, naprawdę większej, takiej pierwszej poważnej korekty spadkowej na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych od bardzo wielu miesięcy. Co jest bardzo interesujące, widzimy, że stopa zwrotu z inwestowania w samą obligację jest już ujemna w ujęciu rok do roku, warto być tego świadomym. Natomiast z ciekawostek, zarządzający aktywami mają generalnie netto długą pozycję na amerykańskich dziesiątkach. Jest to rekordowa nawet wartość. Stoi to w wielkiej sprzeczności z tym, jaką pozycję mieli w roku 2007, kiedy rentowność amerykańskich dziesiątek przekraczała 5%. Jeżeli rozpatrujemy amerykańskiego dolara i rentowności, to patrzymy także na rynek złota. Przypominam, umocnienie amerykańskiego dolara i wzrosty rentowności nie sprzyjają wzrostu cen złota, raczej sprzyjają spadkom cen złota, więc jeżeli euro-dolar będzie spadać, a rentowności będą szły w górę, to złoto bardzo prawdopodobnie będzie dalej spadać i tak wynika po prostu z bardzo wieloletnich korelacji międzyrynkowych. Natomiast warto także moim zdaniem patrzeć na zachowanie ceny miedzi, czy poziom 8100 punktów jest przebijany, ponieważ jeżeli zostanie on pokonany, to także ten rynek surowcowy, bardzo istotny rynek surowcowy, który ma doktorat z ekonomii, jak to się mówi, będzie potwierdzał negatywne scenariusze rozgrywane dla gospodarki i to także będzie zwiększało prawdopodobieństwo dalszych spadków indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Plus widzimy także, że narasta podaż i chęć na spadki Bitcoina. W tym wypadku jednak poziom $25 000 się broni. Górnym oporem, najbliższym oporem są okolice $27 400, gdzie mamy średnią 200-sesyjną, ale każdy spadek poniżej tej średniej sprzyja raczej scenariuszom prospadkowym niż prowzrostowym i warto być tego świadomym
co się wokół nas dzieje i jak bardzo także nawet rynek kryptowalut, który był ostatnio odporny, zaczyna sprzyjać temu, że w następnych dniach będziemy świadkami kontynuacji tendencji spadkowych na indeksach giełdowych. Natomiast moim zdaniem jeszcze raz warto przypomnieć, że dzisiaj spadkiem poniżej 18 000 punktów w techniczną bessę wchodzi indeks Hansek w Chinach, w Hongkongu i jest to jeden z pierwszych głównych rynków, który sygnalizuje nam właśnie negatywne zjawiska na indeksach giełdowych zwane przez inwestorów bessą. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam.